Witamy bardzo serdecznie, witam Cię Leszku. Witam serdecznie. Końcówka roku. No, Takie małe resume. tak, kończymy już żniwa kukurydziane. Jesteśmy u Ciebie na polu. Tak. No skończyliśmy już kukurydzę, no i trzeba zrobić porządek w końcu na tym polu, nie? No, to już jest trochę czas na to, żeby to zrobić. Jak Ci wyszła kukurydza? Takie małe podsumowanie. Powiem tak, no nie było źle, bardzo ładnie. Od 8 do 14 ton. Ale czyli przekroczyłeś 10 ton, jako tam. Średnia tam dobra wyszła. Dobra wyszła. Dobra. Cena za kukurydzę? Cena też bardzo dobra. Z tym, że się możemy cieszyć, bo zakupy, koszty, które wykonaliśmy na kukurydzę były po starych cenach. Zupełnie co innego. I żeśmy nawet poza kadrem rozmawiali, że to jest taka radość trochę z lekką nutą łzy, bo są nowe koszty. Tak, za chwilę będzie nowy sezon i trzeba przyjąć na klatę te nowe ceny, które przyjdą. Ale Ty jesteś głównie zwolennikiem RSM-u. Tak. I chwalisz sobie to? Bardzo. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Aplikacja, no jest trochę zabawa z tym, oczywiście gdzieś to trzeba przechować, zbiorniki do tego, bo trzeba kupić. Ale kupiłeś. Kupiłem nowe zbiorniki, także zbiornik, cysterna wchodzi w jeden zbiornik. Fajna sprawa, później to aplikuje się ładnie, z tym, że ta cena teraz tych, czy to nieważne, czy to był RSM, czy innej postaci azot, Tak jest. ale ceny poszły trzykrotnie do góry, także... To jest katastrofa. No, to jest nie, katastrofa. boję się wiosny, ja powiem, boję się wiosny. że te koszty mogą to po prostu mocno tutaj zweryfikować, jak gdyby ceny jeszcze bardziej niż te, które są. Tak, dokładnie. Siałeś orkisz w tym roku. No, siałem. I? No to była taka próba na razie, tam 4 hektary. No 4 hektary, nie? Okej, bo to już my rozmawialiśmy na ten temat, że to nie jest takie hop-siup. No nie. Ale mniej więcej ile Ci to wyszło? No gdzieś koło 3,5 do 4 ton z hektara, także... Czyli tak jak też żeśmy rozmawiali, jak na zboże prymitywne, bo tak. powiedzmy, no to jest jedno z najbardziej prymitywnych zbóż w uprawie, okazuje się, że można całkiem nieźle uzyskać. A w tym roku jak? Zwiększyłem zasiew, zobaczymy co z tego będzie. No planujemy tam swój przemiał prowadzić tego, żebyśmy... A właśnie, ten przemiał, czyli tą filozofię tego gospodarowania od początku do końca, czyli wyprodukowałeś to jak każdy rolnik, Tak. chcesz jednak przetworzyć. Przetworzyć to trzeba wyłuskać, oczyścić, no i sprzedać w postaci mąki do tego jeszcze młynu. Dokładnie. Czyli to jest trochę zabawy, bo to nie jest takie hop-siup. No nie, to trzeba całą linię produkcyjną sobie stworzyć, nie? Rozumiem. Nie? A jak z łuskaniem? Bo to nie jest łatwa sprawa. To nie jest łatwa sprawa, my żeśmy oglądali też u niego w gospodarstwie u Leszka właśnie jak to wygląda, że no to jest taki bardzo dziwny materiał, tak powiem szczerze. I to łuskanie, to jak to rozwiązujesz? To jest taka maszyna, która typowa do łuskania, ale no, żeby to wszystko tak ładnie zgrać, w pierwszej chwili myślałem, że co tam, wyłuskać, oczyścić i to nie jest żaden problem, ale jednak to się wytwarza problem, bo to jest jednak w przestrzeni dużo potrzeba magazyn do tego, objętościowo na przykład. Ale zrobiłeś magazyn. Zrobiłem magazyn do tego, przygotowałem się, no mówię, no to nie jest tak od razu, że robię interes. Do tego potrzeba 2-3 lata, żeby to w ogóle ruszyło. Ale słyszałem, że tę specjalną łuskarkę, czy szczarkę, czy łuskarkę. I jeszcze jedno pytanie. Masz w swoim portfolio gospodarczym oleje. Tak. Jak Ci szły? No dobrze, powiem, że drugą maszynę na razie zakupiliśmy, bo żeby był ten ciąg zabezpieczony dla klienta, żeby ten klient miał zawsze ten towar. No różnie, maszyna z maszyną, zawsze się może coś się stać, zepsuć. To też jest fakt. Dlatego ale też jak wzrośnie zapotrzebowanie, no to też pewien poziom, maszyna też ma, nie jest z gumy. Tak jest, dokładnie. I to wszystko musi jakoś tam być zgrane, nie? Jeszcze jedną rzecz fajną powiedziałeś, że w tej orkiszu, o którymśmy mówili, nie jest tylko cenne samo ziarno. No. Że również łuska też można wykorzystać, że jest jakiś taki, powiedzmy, trend, że z tego się robi coś, co może być dziwne, ale to się nazywa... O tym nie się mówić. Dokładnie. To powiemy kiedy indziej, jak już będzie coś wiadomo. Jak już jakąś zostawimy, jest zastosowanie dla
dla łuski. Tak. Pytanie jest tego, myślałeś na przykład, żeby suszyć tą orkisz, nie suszyć, jak to ten proces, bo to też nie jest takie proste, bo też wspominałeś o tym, No. że zboże nie od razu można... Nie, musi być wszystko jakiś proces zachowany, no. Tak samo ziarno do przemiału nie może być świeże, nie? Musi być swoje odleżeć, Dokładnie. musi minąć swój jakiś tam okres. Tak samo myślałem o tym, żeby może jakoś to przesuszyć bardziej żeby to bardziej szczelało, tak otwierało się lepiej, nie? Ale to i tak mówisz, że 2 miesiące musi leżeć, jak gdyby, nie wiem, ułożyć się to ziarno i dopiero wtedy zaczyna się cały proces czyszczenia. Tak, dokładnie. Byliśmy u Ciebie na takim nieużytku swego czasu, na wiosnę. Jaka historia tego nieużytku była? No na części jednej żeśmy próbowali zasiać noszczyk, ten noszczyk nam nie zeszedł, nie wyszedł, zasialiśmy kukurydzę. Dziki nam zżarły. No, zżarły, jak to można powiedzieć. Tak, dokładnie. Ale czyli problem dzików tu też jak gdyby jest dosyć to też. Z dzikami to jest taki problem, że dzisiaj ich nie ma, jutro są. Bo na tym polu, tak jak widać, to one powiedzmy praktycznie tak jakby nie były. Tak, tutaj w okolicy są dziki, ale nie wiem, może to jest, że tu jest takie zabudowanie, samochodów dużo jeździ, ludzie mieszkają, światła się świecą, no nie wiem, dużo czynników ma. Jest spokój. Jest spokój tutaj, nie? Na tej części. Tu można kukurydzę ze spokojem, a tam tak, to już trzeci rok pod rząd kukurydza. Mieliście też rzepak bezorkowo, żeście siali. Tak. I jak tam było? Bo tam też były jakieś przygody z tego, co pamiętam. No, na jednym polu tam były takie przygody, żeśmy próbowali, nie wychodziło nam, ale no tam po 2,5 tony z hektara dało na tym takim bardzo słabym polu. I tam też tam jakiś był problem z nawożeniem, czy coś takiego, też mówiłeś. Ale w sumie rzepak w tym roku jak Tobie wyszedł? Jak byś to ocenił? No nie odliczając z tej jednej działki, która właśnie były problemy. Powiedzmy, że tam był eksperyment. Eksperyment na tym polu. Na normalnym polu, gdzie robię co 3 lata rzepak w systemie bezorkowym, po 4 tony wyszło w tym roku. Także nie narzekam. No i cena też rzepaku też jest dobra. Dokładnie. Do tego, co żeśmy włożyli. Ale nie do tego, co będzie w przyszłym roku. Tak, sezon 2022 to nie wiem. Bo to jest też bardzo istotne, bo ja często właśnie zwracam uwagę, jak rozmawiam powiedzmy z rolnikami, no to oni podkreślają jedną rzecz, że nie warto liczyć tak zwanej jednosezonowości, że pole musi być najlepiej bilansować je w 2-3-letnim okresie. Wtedy dopiero wiemy tak naprawdę, co to dały te wszystkie rzeczy, które są, jak gdyby dzieją się poza samym zbiorem, nie? Bo to jest dosyć istotne. Facelia, kolejna roślina u Ciebie, która już chyba masz taką nawet tradycję, bo już powiedzmy, bo też zaczynałeś, zastanawiałeś się i jak wyszło z facelią? W tym roku bardzo dobrze, znaczy dobrze wyszło, powiem, lepiej niż w tym pierwszym roku. W pierwszym roku się uczyłem, wiadomo, teraz bardziej z terminem siewu trafiłem i zbiorem. W pierwszym roku się denerwowałem, bo nie wiedziałem, czy to już, czy nie, bo mówią, że to było mnóstwo obaw, co to będzie. Tak, że się osypie. W tym roku dałem sobie spokój, poczekałem. Nie osypała się, zebrałem suchą, bez problemu, nie musiałem żadnych dosuszeń. Bo faceli, trzeba powiedzieć, że facelia jest bardzo dziwnie dojrzewającą rośliną, że tak czy tak część się straci, bo to jest już jak gdyby wpisane w tą uprawę, ale to jest właśnie takie te doświadczenie zbierane, ono owocuje. Trawa. Kolejne. Też cały czas podtrzymuję tą ilość hektarów, co sieje, także... Ale też plonowała w tym roku. Plonowała, no. Jakbyś spojrzał, bo zima była taka powiedzmy dosyć dziwna, że w sensie powiedzmy było mroźno, ale też była okrywa śnieżna. Pomogło to w tym roku, czy też sprawiło jakiś kłopot? Powiem, była akurat dobra. Ilość wody, która z tych śniegu co była, to też ładnie zatrzymało w glebie. Także... Tak, bo w zeszłym roku z kolei był problem, że nie było tej wilgoci i ona gdyby szybko uciekła. W tym roku było więcej, ale z kolei słyszałem, że u niektórych rolników właśnie dzieją się takie rzeczy, że śnieg dłużej zalegał. No i ta pleść śniegowa była u niektórych, tak na Pomorzu, u Jokera też tam właśnie opowiadał o tym, tam były problemy, bo ta okrywa śnieżna była za długo. Tak. Co prawda też, to Dawid z kolei, którego też znacie, podpowiadał właśnie, że głęboszowanie jest tym takim najlepszym efektem, który pozwala Wam jak gdyby gospodarować tą wodą w głębszym zakresie i to jak gdyby to przechowalnictwo tej wody ze śniegu czy z tych wiosny jak gdyby zachowuje się lepiej. Sądzisz, że to jest też dosyć dobry pomysł, czy masz inne jakieś swoje recepty? To jest też dobre, tak samo jak też uważam, jak te trawy się zaoruje, no to też próchnica, która trzyma wodę jak gąbka. Znaczy próchnica to jest najlepsza wartość ziemi, którą można w ogóle zastosować i ona jest, to jest taki, nie wiem, darmowy lekarz gleby. Ja bym tak to samo nazwał. zazielenianie. No, miałem
zrobić poplony ja tam miałem określoną ilość, Tak. mogłem wydzielić tylko część by wystarczyła na całe gospodarstwo, nie, ja zająłem sobie 25 hektarów poplonów. Co sobie będę żałował pod tym względem? To jest masa zielona, nawóz zielony. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to zwiększa próchnicę i taką, powiedzmy, najprostszy sposób. Teraz w tygodniu właśnie to dopiero stależowałem, zaorałem, a orkę zimową wykonałem, także mam przygotowane na wiosnę. Rozmawialiśmy też o wapnowaniu. No, też tutaj właśnie było zastosowane wapno granulowane w ilości niecałe 600 kg na hektar. 600 kg na hektar. Tak. I bardzo niskie pH było na tym polu, to dopiero ta działka jest tak, będzie w dzierżawę na 10 lat, więc teraz zainwestowałem w te pole, bo tak rok miałem wcześniej, ale nie wiedziałem, czy to będę uprawiał, czy nie. Nie chciałem sobie robić kosztów, które nie wiedziałem, czy będę z tego korzystał. To jest oczywiste, nie? Ale tak, że masz perspektywę 10 lat, to faktycznie tego. Ale chyba się zgodzisz, że wapno jest w Polsce czymś, co właściwie to jest jazda obowiązkowa. I przy tych cenach azotu, tak, który przy po prostu złych warunkach glebowych, po prostu wykorzystamy, nie wiem, 60-70%. Oczywiście, teraz powinniśmy tylko wapnować o tej porze. W ogóle wapno powinno iść. To jest chyba jeden z bardziej podstawowych problemów w ogóle w rolnictwie w Polsce. Dokładnie tak, nie? I to jest właśnie bardzo cenne. Kurde, naprawdę Leszku, bardzo Ci dziękuję, przepraszam. Za rzadko chyba się widzimy. Żeśmy w tym roku faktycznie rzadziej rozmawiali, ale dzięki Ci za to, właśnie za te kilka uwag, które są w tym roku dosyć ważne i ciekawe. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam wszystkim. Mamy nadzieję, że kolejne materiały, może już tutaj częściej właśnie z Leszkiem, albo właśnie te polowe, pokażą Państwu to rolnictwo w tej nowej rzeczywistości, w której jesteśmy. Trzymajcie się.